nie, ten napis z pewnością może wzbudzać emocje. Tyle, że u niektórych pozytywne, a u innych negatywne. No, to zależy od różnych rzeczy, czy na przykład 1.9 TDI na pompie, czy na pompowtryskach, jednak w dzisiejszym odcinku nic z tych rzeczy. Nie pastuch, nie paszka, a coś pokrewnego, ale ładna arta. Ty, rocznik 2019, a ten samochód przecież wygląda jak nowy ciągle. Napasiony przedliwcik w Airline'ie. Oczywiście jest to Volkswagen Arteon, tyle że pod maską nie mamy tutaj 1.9 TDI, a 2.0 TDI, rozsądny konfig. No wiecie, zapewne tutaj będą dwa obozy Team Diesel oraz Team Benzyna. Co kto woli, co komu bardziej pasuje. Z tym, że Arteon kiedyś pojawił się na kanale tylko z benzynką pod maską. No dieselka jeszcze nie było. Tutaj mam 2.0 TDI 150-konne, skonfigurowane ze skrzynią automatyczną. Ten wozik możecie sobie kupić. Ja go dzisiaj przetestuję, pokażę Wam. Ogólnie sobie zrobimy taką prezentację oraz skoczymy na próbę autostradową. Też się postaram zrobić test wyciszenia. No, Arteony już na rynku chwilę są. Nie wiem w sumie, czy są jeszcze produkowane, czy nie, ale wciąż mega trzymają fason. Wcześniej powiedziałem, że jest to temat pokrewny z Volkswagenem Passatem i owszem, bo w zasadzie, tak jak Audi A5, to takie Audi A4, tak jak Audi A7, to takie Audi A6. No to tak jak taki Arteon, to Passat B8, tylko w naprawdę pięknej obudowie. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, może zaczniemy sobie od przodu i tylko włączę sobie, aby Wam pokazać te lampy, proszę bardzo. Emblemacik Airline, taka listewka, auto ma Airline pakiet, taki volkswagenowski M-pakiecik. I sami zobaczcie, jeśli chodzi o mordeczkę, w zasadzie to widać, że jest to Volkswagen, ale dzieje się tutaj naprawdę tak dużo, tak to jest zrobione ze smakiem, tak nowocześnie, że jak na Volkswagena wręcz tak aż zbyt ekstrawagancko, ale to dobrze. Grill jest jakby zintegrowany z reflektorami. Mamy tutaj reflektory wycinające, top LED. Zobaczcie, jak to cwanie jest przemyślane, że te wszystkie tutaj żebra, no tak jest to wszystko połączone. Ale ktoś miał łeb, no ja pierni. Większość mamy tutaj prawdziwych wlotów powietrza. Tu szczerość. Za znaczkiem jest radar od tempomatu aktywnego i systemu antykolizyjnego. Tutaj prawdziwość, no tutaj takie delikatne zaślepeczki w kawałek. Tu jest akurat fake po obu stronach, ale tutaj z boku, proszę bardzo, nawet chyba widać, jest przelot, aerodynamika, hashtag. No ładnie to wygląda, już nie mówcie, nawet trochę chromu, troszkę czarnych elementów polakierowanych w połysku. Ta szyba, w ogóle nie wiem, czy to będzie widać na nagraniach, ale cała tak się świeci na pomarańczowo. Nie jestem pewny, czy to nie jest jakiś... jakaś po prostu taka, wiecie, tak jak przeciwnicy elektromobilności na przykład nakładają na głowę takie foliowe, aluminiowe czapeczki i ich to chroni przed różnymi falami, no to tutaj też może być przed promieniami słonecznymi ochrona, albo druga opcja może być to podgrzewanie, nie jestem pewny. Felgi oryginalne 18-calowe, rozmiar opon 245 na 45. Te felgi też tak do końca nie powiedziałbym, że są srebrne, a raczej szare, tak jak na nadwozie. Masa wyżłobień, przetłoczeń i to nawet nie mówię o tym, co tutaj idzie w centralnej części, ale na dole. Tutaj też jest listwa chromowana. Otworzymy sobie drzwi. Bez ramek drzwi. Z tego co widzę, szyby nie są tutaj podwójne, akustyczne, ale tutaj sobie ciśnie kopareczka. Ja bym testował. Proszę bardzo. Też lubię takie sprzęty. I tutaj trzecia szybka, takie zakończenie elegancko. Wygląda on bardzo atrakcyjnie, ale też wciąż charakterystycznie. W dzisiejszych czasach dało się zaprojektować samochód, który będzie naprawdę korzystny. Jeśli chodzi precyzyjnie o Volkswagena, to będzie miał jednocześnie cechy volkswagenowskie i będzie taki w zasadzie nie do podrobienia, indywidualny. No i tył. Napompowane też zderzaki. No jest tutaj Airline'ik, proszę Państwa. Może zrobimy sobie w ten sposób. Cyk, proszę bardzo, aktywne kierunkowskazy. No kurczę pieczone, jeśli chodzi konkretnie o wersję z 2.0 TDI z podmaską 150-konną, są tutaj dwie zaślepki wydechów. A właściwa końcówka idzie z jednej strony, no i jest schowana po prostu pod zderzakiem. Otwieram bagażnik. Emblemaciki, też taki lip tutaj. Klapa otwiera się elektrycznie, bagażnik jest olbrzymi. Samochód jest dość długi, 486 cm, a pojemność bagażnika. W dodatku liftback, jest świetny dostęp do całej przestrzeni bagażowej, która ma pojemność
563 litry, a po złożeniu kanapy będzie to prawie 1600. O, mamy tutaj nawet hak, proszę elektrycznie. No i jest. Postawimy i można ciągnąć. Zamykamy. Jest tutaj też otwieranie klapy nogą, ale zobaczymy, czy zadziała. Tak różnie z tym jest. Nie, no panie drogi. Przejdziemy do wnętrza. Wszystko normalnie, ok. Oczywiście tutaj trzeba uważać, bo szyba wchodzi nam pod uszczeleczkę, żeby nic nie uszkodzić, tak nie szarpiemy od razu. Boczek drzwiowy, tutaj miękko, tutaj twardo, tu miękko, miękko i tu twardo. Ale kieszonka jest, proszę bardzo, z takim dywanikiem. Audio gra tutaj całkiem fajnie. Dyn audio, chłopie. Skórka Alcantara, taka konfiguracja mi się podoba. Proszę bardzo, tak sobie można wyczyścić nawet ładnie we wzorki, od razu lepiej to wygląda. W Audi S7 miałem podobną tapicerkę, ale na pewno nie miałem tutaj z tyłu tyle miejsca. Miejsce na nogi na luzaczku. 2-metrowiec za 2-metrowcem na luzaczku. Za to już aż tak super luźno nie będzie tutaj z miejscem na głowę. Troszeczkę muszę siedzieć tutaj przygarbiony, ale po prostu tak się może w ten sposób rozsiądę. I wtedy będzie trochę lepiej. No jest taka linia dachu, coś za coś. Ale mimo wszystko jest to bardzo obszerny samochód. O, tutaj widziałem przed chwilą, ale zgasło już. O, podświetlenie ambiente. 3 kolory są. Podgrzewana tylna kanapa. Trójstrefowa klimatyzacja automatyczna. Jeszcze zobaczmy sobie podłog. W zasadzie taki normalny, miękki. Czarna podsufitka. Bardzo dobrze. Pasuje do takiego airline'owego charakteru. Tutaj haczyk. Tutaj kolejny panoramiczny dach. Można go sobie zasłonić, można go sobie otworzyć. I przednia część kabiny, miejsce kierownika, kapitana tego pojazdu. Bardzo podobnie jak w Passacie, ale jest troszkę inaczej. Że tak to ujmę, łudząco podobne to wszystko. Błyszczący słupek B między oknami. I tutaj przy oknie dachowym też tutaj ten fragment jest czarny. I drzwi... Nie ma się do czego przyczepić. No, tutaj postojóweczki na auto sobie ustawimy. Boczek drzwiowy z przodu. Chyba sytuacja jest identyczna tak jak z tyłu. Tak jest, dokładnie. Czyli tutaj mamy miękko, miękka góra, tutaj twardo i materiał tutaj wewnątrz, we wnęce. Przyciski normalne, czarne. Volkswagen mógłby tutaj jakieś chyba chromiki też dać, by to fajnie pasowało, myślę. Jaki chromik mamy? Nie wiem, czy to widać. Dobrze. Ergo Comfort. Masaże. Fotele są półelektryczne. No, jeszcze ta część z przodu, no to też tutaj jest regulowana. Dobrze to wszystko wygląda. No już nie mówcie, że nie, że WAG cię znowu WAG opłacił. Albo Elon Musk, albo WAG. O, albo Chińczycy, jak MG się pojawi. Albo Chińczycy. Auto od osoby prywatnej, która mi nie zapłaciła. No może powiem dla jaj później, żeby mi dała 6 zł. Może odpalimy sobie. Airline, przywitanie i tak dalej. Jeśli mowa o kierownicy, dzieje się tutaj naprawdę dość sporo. Jest tutaj podcięcie. Są ciekawe, dość bujne przeszycia. Airline. Kierownica jest, można powiedzieć, taka 4-ramienna. Właściwie no 3-ramienna, ale to ramię jest z taką dziurą. Trochę jakby takiego szczotkowanego aluminium. Chociaż nie wiem, czy to jest aluminium, czy plastik, ale naprawdę fajne to wrażenie sprawia. Nawet w dotyku jest takie... zimne, szlachetne. Tutaj w centralnej części coś się dzieje. Normalne przyciski fizyczne. O, w MG ostatnio podobne były. Od tempomatu aktywnego, asystenty różne. Lane Assist jest akurat wyłączony. Większa kontrola. Front Assist, tak jak mówiłem, i tempomat aktywny. Manetki, no bo skrzynia DSG, ale są tutaj manetki. W ogóle taki jest widok z oczu kierowcy. Generalnie trochę jak w Passacie, ale te okna są mniejsze. Czekajcie, zobaczymy, jak tutaj wbijemy wsteczny. Jest jakaś kamerka? Jest jakaś kamerka i dobrze. Czujniki oczywiście z przodu i z tyłu. No i dobra, jeśli tutaj już byliśmy, no to może deska rozdzielcza. Tu jest cała miękka, tutaj jest miękko ta część i dopiero tutaj jest twardy tunel środkowy. Czy ja wiem, może czasami coś tam się lekko odezwie, ale nie ma jakiegoś tam dramatu. Dosłownie delikatnie, jak się mocno przyciska. Tutaj nic. Tu za pierwszym tylko przyciśnięciem, a teraz już spokój. No, auto ma już 190 000 kilometrów, ale jakoś za bardzo tutaj zużycia w środku no nie widać. Taki oto zegarek. Nawiewy są oczywiście tam z boku po lewej. Tutaj jest fake.
I tutaj jest nawiew. Deska rozdzielcza niby wygląda prosto, ale wciąż nowocześnie. System multimedialny nie jest może ten największy, bo chyba w największym, nie, chyba tych pokręteł nie było, ale ten i tak ma tutaj już dość spory ekran. No, tutaj rękę przybliżamy. No, taki stary wagowski numer. No to już tutaj auto wyczuwa, że coś chcemy grzebać. Radyjko, pasmo FM, oczywiście jest DAB, media, phone, voice, jakieś tam wybieranie głosowe w ogóle. No to jest coś. Mapka wygląda w ten sposób. Tutaj palec przesuwamy. Widok, że tutaj w 3D można sobie ustawić. Jest w 3D. No to tutaj komputer pokładowy i takie tam różne ustawienia. Tego szukałem. Oświetlenie ambiente. Proszę, niebieskie, białe, żółte. Sporo jest tutaj konfiguracji. Zestaw, proszę, zegaru. No tutaj w komputerze pokładowym, co nam ma się wyświetlać. Mamy tutaj tryby jazdy. Mode, Eco, Normal, Sport i Individual. Co jest w indywidualu? Dopasuj. Układ kierowniczy, napęd, ACC, dynamito, te światła, klimatyzacja. Widzę, że nie ma tutaj aktywnego zawieszenia, czyli tam zmienny stopień sztywności. Jest normalne. Android Auto, Apple CarPlay, Mirror Link. Jak Michnik kiedyś tak zrobił w wywiadzie jednym. USB, ładowareczka indukcyjna. Czy na pewno to jest ładowarka indukcyjna? Zaraz sprawdzimy. Jest ładowarka indukcyjna, normalnie. Elektryczny ręczny, uchwyty na kubki, roletka, podłokietnik regulowany w 2 płaszczyznach. No i tutaj pod spodem schowek USB. Schoweczek to ogólnie to jest twarde. Schowek jest dość spory, klimatyzowany. Karty SD, 2 sloty, no i na płyty CD? Kurczę, albo płyty do nawigacji, nie jestem pewny, już nie będziemy tego sprawdzać i drążyć. Ach, no tak, i jeszcze liczniki. Proszę, zestawienie, wyświetlić mapę. Tak, wyświetlić mapę. No tak to wygląda. Możemy sobie jeszcze tutaj view przycisnąć. No i tutaj co nam ma się po prostu wyświetlać? Prawdopodobnie po bokach. No zmieńmy na przykład bieg i prędkość. Tak jest, tak jak myślałem. No niech będzie. Zużycie. Ale ogólnie jak tutaj jeszcze w bok przyciśniemy, no to mamy tutaj inne menu. To się wszystko tutaj też zmienia. Nawiązywanie połączenia, status samochodu, dane dotyczące jazdy. Tutaj jak view wciśniemy. Aha, okej, no to tylko te rzeczy po prostu tutaj co się ma nam wyświetlać. Asystenci, nawigacja, audio. I dobra, gasimy, zajrzyjmy jeszcze pod maskę. Prosto Volkswagenowsko. Proszę, jak tutaj nachodzi na boki. Chyba w Audi TT było też tak samo, mi się tak wydaje coś. A pod maską nie 1.9 TDI. Jak mówię 1.9 TDI, sama mi się morda tak robi. Tylko 2.0 TDI. 150 koni mechanicznych, 340 Nm. Jest to bazowy dieselek w Arteonach, jaki był montowany. Skrzynia biegów, 7-stopniowe DSG, dwusprzęgłówka i taki Arteon w tej konfiguracji jest bardzo oszczędnym samochodem. Mamy ładny wygląd, mamy ekonomię. Średnio tutaj producent deklaruje 5,2 litra średnie zużycie paliwa. Generalnie jak będziemy jeździć spokojnie, no to osiągać będziemy takie wartości, ale ja w Passacie miałem 190 koni i 6-biegowe DSG, no to 6,2 litra miałem takie średnie zużycie paliwa. Tutaj może być troszeczkę mniejsze, szczególnie na trasie, jak jest 7 biegów. Masa auta w takiej konfiguracji, napęd na przód jest tutaj 1643 kg. Jest to trochę. Producent deklaruje 9,1 sekundy do pierwszej setki. No zimóweczki, zbyt ostra mielonka, proszę Państwa. A prędkość maksymalna to 220 km na godzinę. I myślę, że możemy przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. No i może od razu tutaj jakiś teścik wyciszenia dla Was. Przypominam, auto nie ma klejonych szyb akustycznych, a opony są tutaj zimowe. I tak to wygląda. Tabelę z rankingiem wyciszenia macie w opisie filmu zuploadowaną. Palimy. Dźwięk normalnego dieselka. Od razu skasujemy sobie zużycie paliwa. D. Tryb. Od razu sport. Jeszcze race boxik.
Nie wiem jak tutaj ta perspektywa, czy będzie ok, bo niestety, ale telefon nie chciał mi się coś połączyć z GoPro 9, z 12. Wszystko ok. Dobra, myślę, że będzie spoko. No tutaj ciężko mi Racebox łapał zasięg w ogóle przez tą szybę. Widzicie, tą szybę porównałem do tych foliowych czapeczek. Coś w tym widocznie jest. No jest. Ta kamera włączona, ciężarówka tutaj wjeżdża. Dobra, spokojnie sobie wjedziemy na autostradę. Ale ładna pogoda się zrobiła, wyszło słoneczko. Znaczy będzie raz chmurka, raz słoneczko. Zobaczymy. Odpaliłem tutaj pakiet Chrono. Pakiet Chrono, chłopie. W Artku pakiet Chrono, no to grubo już. No i dupa, i nie depniemy. No tutaj chociaż może. Więc jak tak się depnie, no nawet ambitnie się ten samochód odpycha, ale nie jest to wiadomo jakaś tam, nie wiadomo jaka rakieta na kołach. No do ekonomicznej jazdy. Ale jak trzeba, to się też potrafi bujnąć. No dobra, tutaj będę ściągał kamerkę. Wiatr dzisiaj jest, według prognoz miał być mocniejszy, ale widzę, że jest taki w miarę delikatny. I wzbudzamy podejrzenie. Kurczę, jeszcze ta wyprowadzona zewnętrzna antena przyklejona do dolnego fragmentu szyby. Ale co? Na przejściu granicznym w Kołbaskowie to coś dziwnego, że ktoś sobie z Raceboxem ciśnie? No i dobra. Startujemy. Niemiecka strona, odcinek bez ograniczeń prędkości. Do drugiego wiaduktu z górki. Ciekawe, czy tą górkę zrobili tutaj specjalnie, tak poprowadzili tą drogę, że jak ktoś wjeżdża do Niemiec, no to żeby tam odcinek bez ograniczeń prędkości, no to trzeba depnąć konkretnie, szybciej żeby szło. No i 190 do drugiego mostu gdzieś. 196 i tutaj odpuszczam, bo pod górę nie ma sensu cisnąć. Myślę, że tutaj to sobie zbadamy prędkości obrotowe najpierw. Damy sobie co tam? D. Aha, dobra. Tryb damy sobie normal, bo w trybie Eco, no to jest tutaj funkcja żeglowania i ciągle mi się żeglowanie będzie odpalało. Z Eco feature'ów, no to jest tutaj system start-stop, żeglowanie i w sumie tyle. No i w tym trybie Eco, no to tak delikatny jest bardzo ten samochód. O, widzicie? Nie łapało mi tutaj przez moment GPS-u, jest problem troszeczkę. Dobra, 140, no to będzie, jest siódmy bieg, jest siódmy bieg. 1999 obrotów, 120, 1750,5 obrotu, jest. I tutaj przy stówce będzie 1400, nie, chwileczkę, źle tutaj, pod górkę i mi zredukowało, 1460, nie, 72 gdzieś, no. No i tutaj pedał jest bardzo czuły. Jak tak się nawet do połowy depnie, no jak jest najwyższy bieg i do połowy, nie, optymalny bieg, żeby rozpędzać się i do połowy deptamy, no to już 110 kW to pokazuje, no to 150 koni, spalanie 10,2. Nie, my chyba poczekamy do odcinka specjalnego, ewentualnie tutaj zaraz moglibyśmy sobie zbadać 100, 200 albo chociaż 100, 150, no trochę jest ruch i nie wiem, czy te 100, 200 da radę. Ok, tutaj zwolnię, będzie 100, 150 oraz 100, 200, mam nadzieję. Mamy sobie tryb S, jest tryb S, bo tryb sportowy, ale tak od 90, żeby z pełnym boostem w 100 km na godzinę wjechać. Delikatnie tu może być z górki, ale kurczę, dajmy fory Arteonowi, 150 koni mechanicznych. Nie no, minus 0,4% to 11,34.
No i będzie 200, paczka 8, paczka 9. Seat trochę pomógł. No dawaj, dawaj, dawaj. O, jest! 38 sekund i wyszło minus 1%. No, takie 40 sekund podejrzewałem tutaj. Lekki boczny wiatr. W sumie wiatr dzisiaj aż tak nam strasznie nie przeszkadza. Ale jest delikatny w miarę. No i dobra. Tutaj to kurczę, nie ufałbym dzisiaj. Wiecie co, nie zjedziemy sobie na Szmyln, tylko na Szwed będzie zawrotka. Nie, no tutaj jest grubo ogólnie. Ostro mnie z tyłu Seat ciśnie, zobaczcie sami w lusterku, widzicie? Ale co ja mam zrobić? Nie rozumiem takich ludzi. Czasami się w Polsce tacy zdarzają, chociaż w Niemczech też niemiaszki. Wyprzedzasz kolumnę ciężarówek, jedziesz sobie 140 na odcinku, dajmy na to, nie, 130 na 130, albo nawet 140 wyprzedasz ciężarówki. Ktoś i tak już z daleka jedzie i daje podługi, żeby zjechać. No kurczę, jak się wyprzedza ciężarówki, przecież ma każdy prawo wyprzedzać. No nie, dla niektórych widocznie jest to zbyt gruby temat. No i teraz mnie wyprzedź, cwaniaczku. Arteon 150 koni mechanicznych. Zjazd na Szwed. Ogólnie na próbie autostradowej taki Arteon pali 10 litrów. Teraz spadło 9,8, ale było chyba max 10,6. Jakoś tak. I to w trybie sport ciągle. Nawet jakbym tutaj jechał z całą prędkością 180 czy za kimś, mógłbym sobie przecież normal wrzucić, żeby... Czekajcie. No, 2.0 TDI. Lekki lag jest, jak się tak kickdown zrobi. Same zmiany biegów już są jednak bardzo szybkie. Prowadzenie Arteusza myślę, że całkiem spoko. Mi się tak troszkę wydaje, jakby tutaj troszeczkę przełożenie było inne. Jakby tak porównać do Passata B8, ale może mi się wydaje. Ale tak, no, wszystko jest neutralne, to jest Volkswagen. To musi tutaj być wszystko takie normalniejsze też. Ok, włączamy się na autostradę, wjeżdżamy. Nie wiem, czy tu jakieś 100-200 będzie, ale wiem, że zaczynamy lekko pod górkę. No i ten GPS-ik tutaj, kurczę, to tak średnio. No tutaj to już w ogóle no nic. Dobra, będę kontrolował tutaj na raceboxie. No i tutaj prawie równo i 43-37. No tak, obstawiałem taki właśnie czas tutaj. No widzę już 220. Nie, i zaraz roboty drogowe. Ale się tak pięknie bujnąłem. Kurczę pieczone, a muszę zwolnić. No i tutaj będzie nasza chwila prawdy. Lecimy takim ostrym biegiem szóstym. 7 to taki trochę tutaj nadbieg, ale chyba też stworzony do prędkości maksymalnej. No szczególnie jak będzie troszeczkę, dosłownie troszeczkę z górki. O, i teraz sobie 7. No, dajesz, Artusz. O, Artusz? Co ja w ogóle mówię? Dobra. No. 219,7, tak. Już można zaokrąglić do 220. Coś będzie? Nie wiem. Nie, no i to już było takie te 220, no nawet tutaj 219 zapisałem, ale 200, prawie 20 było. 219,7 km na godzinę według GPS-u, według prędkościomierza ponad 230 chyba. 0-100 zmierzone, 100-150 też, 100-200 też. Wyciszenie nawet, jest pełen pakiet.
No i cóż, mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta cała próba autostradowa Wam się niesamowicie ten pakiet podobał. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.